Cześć kociarze! Już zwyczajowo witam Was w cotygodniowym odcinku Witama Kota. Dzisiaj opowiem Wam o 5 ziołach, które mają swoje zastosowanie również w leczeniu dolegliwości u kotów. Teraz jest chwila, kiedy możecie kliknąć subskrybuję kanał. A teraz dam Wam chwilę na kliknięcie lajka. W odcinku o zakłaczeniu opowiadałam Wam o działaniu ziaren siemienia lnianego, które można dodawać do karmy. Siemię lniane działa osłonowo i poślizgowo. Podobne działanie ma babka płesznik zwana psyllium. Jest ona dodatkowo stosowana przy biegunkach z jelita grubego oraz przy stanach zapalnych w jelicie cienkim. Zazwyczaj dawkowana 1/4 łyżeczki do karmy. Babka płesznik również wspomaga wydalanie sierści. Warto jednak pamiętać, że zarówno siemię lniane, jak i babka płesznik nie mogą być dodawane w sposób ciągły i stały, ponieważ mogą zaburzyć wchłanialność pewnych substancji odżywczych z jelit i stale podawane do karmy mogą doprowadzić do niedoborów minerałów oraz witaminy B3 ze względu na zawartość kwasu fitynowego. Niektórzy dietetycy zalecają, aby podawać babkę płesznik i siemię lniane podkiełkowane. Podczas kiełkowania dochodzi do dezaktywacji kwasu fitynowego i częściowo eliminuje się proces zaburzenia wchłanialności. Tutaj odsyłam Was do Barwnego Świata. Jest to forum dla ludzi, którzy nie tylko interesują się barwem, ale także interesują się dietetyką dla kotów. Kolejnym ziołem stosowanym również u kotów jest rumianek. I tutaj rumianek możemy zastosować w 3 wersjach. Po pierwsze, jako herbatkę przy zaburzeniach układu oddechowego i pokarmowego. Po drugie, możemy zrobić inhalację z rumianku i to jest stosowane przy niepokojach i agresji u kotów. Możecie zobaczyć na rynku dostępne produkty, które w swoim składzie zawierają rumianek, walerianę bądź tryptofan. Jest to powszechnie znana substancja stosowana przy niepokojach u kotów. Rumianek można zastosować również zewnętrznie jako maść. Utarte koszyczki rumianku miesza się z wazeliną i w ten sposób stosuje przy wszelkiego rodzaju problemach dermatologicznych. I tutaj muszę Was odesłać do ciekawej lektury napisanej przez weterynarza Jarosława Sobolewskiego, który napisał 2 ciekawe pozycje na temat ziół, zioła w profilaktyce chorób psów i kotów oraz recepty ziołowe stosowane w profilaktyce chorób psów i kotów. Dostępne są jako e-booki i za pomocą aplikacji np. Legimi można na urządzeniu typu iPad spokojnie przeczytać taką lekturę. Są tam zawarte gotowe mieszanki ziół, które stosuje się w naturoterapii zwierząt. Myślę, że jest to naprawdę ciekawa lektura, warta ściągnięcia i warta zapłacenia tych kilkunastu złotych, zwłaszcza jeśli jesteście za tym, aby stosować jak najwięcej naturalnych składników raczej niż tych syntetycznych. Kolejne ciekawe zioło to ostropest. Ostropest stosowany jest przede wszystkim po antybiotykoterapiach, po sterydach, ponieważ ma on funkcję odtruwającą i regenerującą wątrobę. Wspomaga także układ pokarmowy. Najlepiej nasiona ostropestu zmielić bezpośrednio przed podaniem ich do miski, do jedzenia, ponieważ wtedy te substancje uwalniają się i są najbardziej aktywne. Moim ulubionym antidotum w dzieciństwie była nalewka z orzecha włoskiego, którą mama podawała mi na wszelkie bóle żołądka. Okazuje się, że orzech włoski można stosować także u psów i kotów. Jednak trzeba pamiętać, że oczywiście zwierzęta nie mogą przyjmować nalewek ze względu na zawartość alkoholu, ale jako odwary jak najbardziej. I taki odwar z liści orzecha włoskiego właśnie stosowany jest na wszelkie zaburzenia pokarmowe u kotów lub psów. Orzech włoski można stosować także jako odwar z owocni orzecha w stanach bakteryjnych skóry. I tutaj z takiego odwaru przygotowujemy wszelkiego rodzaju kompresy i okłady. Następną ciekawą pozycją jest czarci pazur, a mianowicie sproszkowany
korzeń czarciego pazura, który stosuje się we wszelkiego rodzaju zwyrodnieniach układu mięśniowo-szkieletowego, przy reumatyzmie, przy wszelkiego rodzaju urazach, stawów, chrząstek. On wspomaga ten układ mięśniowo-szkieletowy, wzmacnia go. Działa również przy alergiach, ponieważ ma działanie przeciwzapalne oraz przeciwbólowe. Trzeba pamiętać, że można go stosować jedynie 3 razy do roku, maksymalnie przez 6 tygodni, ponieważ przedawkowanie niektórych ziół może spowodować więcej krzywdy niż pożytku. Dlatego ważne, aby każdą ingerencję taką naturoterapeutyczną skonsultować ze swoim weterynarzem, przedyskutować dawkowanie. Jeśli wasi weterynarze są skłonni zastosować tego typu terapię, to jak najbardziej można się zainspirować lub poszukiwać na własną rękę właśnie weterynarzy, którzy mają takie podejście leczenia fitoterapią. Proszę napiszcie mi w komentarzach, czy kiedykolwiek stosowaliście jakieś składniki naturalnego pochodzenia i czy się one sprawdziły. Możemy się tutaj podzielić swoim doświadczeniem. Ja bardzo często stosuję naturalne składniki, ponieważ wolę te zamiast syntetycznych. Dziękuję Wam za dzisiaj. Zostawcie lajka, zasubskrybujcie kanał, jeśli do tej pory tego nie zrobiliście. Zapraszam do dalszych odcinków. Do zobaczenia.